Tak, stary, spieszę się, teraz nie mam czasu. Później, teraz się spieszę, naprawdę, nie mogę. Na razie. No i jak? No tak jakoś ślawo. Ważne, że w środku będzie zajebiście. Grzesiek. Grzesiek, co ci jest? Grzesiek. Grzesiek. Grzesiek, Grzegorz! Ratunku, pomocy! Angelika wciąż nie mogła pozbierać się po tym, jak porwano ją i jej córkę. Policjant Wydziału Kryminalnego przyjechał, by nakłonić ją do złożenia zeznań. Ale teraz mam zeznawać? Minęło już trochę dni od porwania, prawda? Więc Ale będę potrzebował pani zeznań. Pani i Marysi. Marysia dalej nie chce spać sama, nawet do szkoły boi się iść. Nie chce jej tego wszystkiego przypominać. I właśnie dlatego mamy na komendzie psychologa. To za wcześnie. Facet, który was porwał, poszedł na współpracę z policją, więc będzie naszym świadkiem koronnym. Czyli wymiga się od kary i to ma mnie przekonać. Rozpracowujemy grupę, która dokonuje przekrętów na obrocie paliwami. Gruba sprawa. Nic mnie to nie obchodzi. Za odmowę zeznań może czekać panią odpowiedzialność karna. Ale ja nie odmawiam zeznań, tylko chronię swoje dziecko. Pani dziecko będzie potrzebowało obrony za przemycenie narkotyków do więzienia, więc pani musi ze mną współpracować. Nie strasz mnie. Czy pani nie rozumie, że jesteśmy po tej samej stronie? Niech pani zeznaje dla własnego dobra. I przy okazji pomoże pani mężowi. Niby jak? Pani zeznania mogą skrócić jego wyrok. Zwłaszcza, że sam poszedł na współpracę. Jak dla mnie, to Jacek może zostać w pierdol do ustranej śmierci. Nie będę mu pomagać, rozumie pan? Zagotowałam się. Ja mam przesrane, a mężowi mam pomagać? Zawsze go wspierałam i co? Gówno z tego mam, tylko kłopoty. Miałam tego serdecznie dosyć. Niech mi pan da spokój! Nie rozumiesz, dziewczyno, że nie masz wyjścia? Tak, zrozumiałam już, że mam przerąbane. Zadowolony? No i chcę ci pomóc, tylko mi nie pozwalasz. Znalazł się rycerz na białym koniu. mnie, dziewczyno. Rozumiesz, że za samo to, że przemyciłaś dragi do pierdla, powinna siedzieć w więzieniu, a twoja córka w pogotowiu opiekuńczym. Co tego chcesz? Widzę, że oficjalnie przeszliśmy na ty. No i tak będzie chyba lepiej. Zresztą nie wiem, czy to jest najlepszy moment na picie bruderschafta, ale Darek jestem. Wrócimy jeszcze do tego tematu składania zeznań. I to szybko. Zwyczajnie grałam na zwłokę. Wiedziałam, że nie mam wyjścia, ale chciałam odsunąć w czasie te zeznania. No i udało mi się. W pracy Angelika była wyraźnie podminowana. Po spotkaniu z policjantem zastanawiała się, jak wybrnąć z trudnej sytuacji. Dzwoniłaś do tego faceta? Jakiego faceta? No, tego od ekspresu. A, ten. Dzwoniłam, ale nie odbierał. Zostawiłam mu wiadomość. No bo zastaw mu się skończył ponad tydzień temu. A pamiętam, że mówił, że tylko na kilka dni zostawia. No to wystaw to na sprzedaż. Ładny ekspres to się szybko sprzeda. Wiesz, myślę, że nie powinnaś tak szybko wracać do pracy po tym porwaniu. A co, miałabym w domu siedzieć? Przecież pierdolce bym dostała. Był u mnie dzisiaj ten Glina. Chce, żebym zeznawała w sprawie dragów w lalce Marysi. Uważam, że nie powinnaś mu odmawiać. Może ci zaszkodzić. Tak, ale on chce, żeby Marysia też zeznawała. No, to akurat jej wina. Powinna to zrozumieć. No tak, ale znowu wróci temat rozwodu i zbuntuje mi się. A już jest między nami trochę lepiej. To przez to porwanie. Stres was zbliżył. Gliniarz mówi, że Jacek poszedł na współpracę. Tak? Zmądrzał? Nie wiem, czy Glina mówi prawdę. Nie wiem, czy mogę mu ufać. Nikomu nie można ufać. Tobie też nie? Nie no, mnie możesz. No ale co, wiadomo co z Jackiem? Może rzeczywiście chce się wyrwać z tego układu, tak jak chciałaś. Cholera, ciężko wyczuć. To był naprawdę kiepski czas dla Angeli. Żal mi jej było, ale nie chciałem się narzucać z pomocą. Była na to wyczulona. No i wcale nie chciałem, żeby jej mąż zmądrzał. Chciałem, żeby dalej siedział. Wystawiony przez Mariusza na stronie internetowej Ekspres przyciągnął uwagę Malwiny Dereń. Kobieta marzyła o otwarciu własnej kawiarni. Piszesz z kimś? Zobacz, co znalazłam.
Ekspres do kawy? No. Przecież mamy. Ale to nie do domu. Znowu zaczynasz? Z tą kawiarnią? Byłam wczoraj na rozmowie o pracę i mnie znowu nie przyjęli. A dziwisz się? Jak mają przyjąć młodą kobietę z małym dzieckiem? Ale ja mam tego dosyć. Żygam wysyłaniem CV i tymi kretyńskimi rozmowami, z których nic nie wynika. Nie musisz pracować, jakoś sobie radzimy. Ale byłoby prościej. A poza tym to nie chodzi tylko o pieniądze. Aha. Źle ci w domu z nami, z Piotrusiem. Dobrze, ale chciałabym mieć jakieś życie poza domem. Kochanie, ty się nie nadajesz do biznesu. Ledwo ogarniasz domowy budżet. Dlaczego ty mnie po prostu nie wspierasz? Właśnie wspieram. Ktoś musi być rozsądny. Ale jak możesz tak? Nawet do pracy w zastranym biurze cię nie chcą! Zejdź na ziemię! Bizneswoman z Bożej łaski. Dlaczego ty jesteś taki? Jaki? Lepiej, żebym ja ci powiedział prawdę, zanim rozpieprzysz domowe oszczędności. O, pardon. Ale panie Ziutko, najpierw się wychodzi, no. Krasnal mi zasłania całą widoczność. No, stój tu ładnie. Co I słuchaj. znowu przytargał, panie Ziutku? Fajne, co? Okropne, przecież. To moje trofeum za wygrany zakład. No ale chyba nie chce pan tego u nas zostawić. A jak inaczej mogę spieniężyć nagrodę? No ale za co się takie nagrody dostaje? Za zdjęcie biustonosza sąsiadce. A, no to grubo. Ma się tę fantazję, co, nie? No szkoda, że tylko do głupot. To było najlepsze, co wymyśliliśmy po całym baniaku wina domowego, a nie jakiejś tam chemicznej berbeluchy. No i co z tym zakładem? No, 5 dyszek stanęło, no i ściągnąłem. I co, i nie dostał pan po gębie? Nie, bo biustonosz ściągnąłem ze sznura. Suszył się. A no to pan oszukał! Nie oszukałem. Nie było mowy, skąd mam go ściągnąć. I wygrałem. No dobrze, panie Ziutko, ale 5 tych to panu za niego nie dam, tylko co najwyżej 2. Panie Mariuszu, to ręcznie malowane. Dzieło sztuki mianowicie. No, a jak jeszcze ogóreczki dodam, pierwsza klasa. Także wyrób sąsiada. Panie Ziutku, ogóreczki to niech pan sobie zostawi na zakąskę. A ja panu dam dzisiaj tylko 2 dychy i to wszystko. No trudno. Niech będzie. Ohydny. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie ekspresu do kawy. Widziałam w serwisie aukcyjnym, że jest do kupienia. Tak, proszę zobaczyć sobie z bliska. A można uruchomić? No pewnie, że można, tylko że ja się na tym nie znam jakby co, także nic nie pomogę. Ale ja się znam. Wie pani? Ziutek poleciał po bandzie z tym krasnalem. I te ogórki. Był gotów zastawić wszystko, byle mieć na flaszkę. Nie zdziwiłabym się, gdyby następnym razem przyniósł ten biustonosz sąsiadki. On się musi rozgrzać teraz. To ile za niego? No 6000, tak jak w ogłoszeniu. On jest prawie nowy. Byłby idealny do mojej kawiarni. Wow, a co to za kawiarnia? Taka fajna. Z przestrzenią do zabawy dla dzieci i z kącikiem dla mam. Czasopisma, słodycze, stanowisko manikir. Super, a to gdzieś w okolicy? Obok dworca PKS, w stronę parku. A to nie kojarzę tam żadnej kawiarni. A powinna być. W mojej głowie już prawie jest. No to ekspres będzie jak znalazł. Tylko ja się dopiero orientuję, bo jeszcze muszę męża przekonać. Klientka potrzebowała trochę zachęty. Czułam, że trochę dłuższa rozmowa na luzie pozwoli nam dobić targu. Wow, super. Zna się pani. Pracowałam w kawiarni we Włoszech. A to prawda, że Włosi to są tacy podrywacze? Straszni. Bajerują bez przerwy. I co, mąż też Włoch? No niestety nie lubi kawy.
Nie no, gdybym ja był pani mężem, od razu bym pani otworzył tę kawiarnię. On się boi ryzyka. Boi się, że stracę pieniądze z poprzedniej firmy. No, ale używany ekspres to nie jest żadne duże ryzyko. Jakby poszło coś nie tak, zawsze może pani go sprzedać. No tak, ekspres tak, ale co potem? Wynajem lokalu, wyposażenie, pracownicy. Jak się pani tak nastawia, no to nigdy niczego pani nie zacznie. No. Wie pan co? Ma pan rację. Ja go wezmę. No i to jest słuszna decyzja. Ale ja nie mogę dać 6 000. No, 10% mogę dać zniżki. Ale więcej nie, bo to jest prawie nowy ekspres i na pewno będą chętni na niego. 5 400. Zgoda. Biorę go. Niestety, kiedy klientka próbuje zapłacić za zakupy kartą, system odrzuca transakcję. Niestety, brak środków na koncie. Ale to jest niemożliwe. Tam powinno być ponad 10 000. Spróbujmy jeszcze raz. No, ale już 2 razy próbowaliśmy. Wie pani co? Ma pani numer do banku? To proszę zadzwonić. Albo lepiej, niech pani sprawdzi stan konta tutaj. Rano był przelew na całość środków. Czy ktoś oprócz pani ma dostęp do tego konta? Ja i mąż. Proszę porozmawiać z mężem. Proszę zarezerwować dla mnie ten ekspres. Ja jutro po niego wrócę. Dobrze, tylko musi pani zostawić jakąś zaliczkę. 200 zł, ja tylko tyle mam. Kobieta wyglądała na uczciwą. Zgodziłem się zarezerwować ekspres w zamian za niewielką zaliczkę. Nic nie ryzykowaliśmy. A po przerwie Jacek ucieka z więzienia, aby ostrzec Angelikę przed niebezpieczeństwem. To jest koniec. Jesteście w niebezpieczeństwie. Ty i Marysia. Jestem w układzie i łatwo się z tego nie wyplączę, bo mnie zabiją. Mąż klientki Eryk wpada w szał. Nie jestem twoją własnością. Jesteś moją żoną! Rozumiesz? Zaskoczony Mariusz zostaje pobity przez męża klientki. Wszystkich was do domu! Przed przerwą policjant Darek namawia Angelikę do współpracy z policją. Klientka przychodzi obejrzeć profesjonalny ekspres do kawy, który znalazła w ogłoszeniu na portalu aukcyjnym. Decyduje się na zakup. Podczas płatności okazuje się, że nie ma środków na koncie. Podejrzewa męża o wybranie wszystkich pieniędzy. Czego chcesz? Przestań mnie w końcu naciskać. Muszę cię ostrzec. Twój mąż uciekł z więzienia. Co ty gadasz? Jakim cudem? Uciekł z miejsca pracy za murami. Jest oskarżony o przemyt narkotyków i pracuje poza murami? Mówiłem ci, że poszedł na współpracę, więc nie miał zakazu. Kiedy to się stało? Dzisiaj z samego rana. Liczę na to, że dasz mi znać, jak się skontaktuję. Ja na pewno to zrobię. A ja? Na co mogę liczyć? Wsparcie z mojej strony. Jeśli oczywiście powiesz mi, czego chcesz. Chcę, żebyś się ode mnie odczepił. Wiadomość o ucieczce Jacka z więzienia to był dla mnie szok. Nie spodziewałam się tego i bałam się. Oczekiwałam najgorszego. Malwina postanowiła rozmówić się z mężem, bo wiedziała, że tylko on mógł zabrać pieniądze z ich wspólnego konta. Gdzie są moje pieniądze? Twoje pieniądze? Opłacam wszystkie rachunki, zakupy dla ciebie i dziecka, a ty mówisz o twoich pieniądzach? Nie możesz tak po prostu wypłacać wszystkich pieniędzy z konta. Były mi potrzebne. A na co? Gdzie są moje oszczędności? Pożyczyłem Ryśkowi.
Uspokój się. Przecież wiesz, że są mi potrzebne. Na co? Na biznes? Który i tak nie wypali? A skąd wiesz? Twoje miejsce jest tutaj, w domu z synem. Koniec dyskusji. Nie możesz robić tego, co ci się żywnie podoba. A co? Chcesz się wyrwać z domu? Już ci się znudziłem? Nasz syn też? O czym ty mówisz? Wiem. Znajdziesz sobie młodszego i puścisz się z pierwszym lepszym w tej swojej kawiarni. Za kogo ty mnie masz? Wiem, jaka jesteś, co? Jaka? Co, masz już kogoś? Czy dopiero szukasz? Przestań! To zacznij mnie słuchać. I skończ już gadać o tej pieprzonej kawiarni. Co tak stoisz? Posprzątaj to. Po pracy Angelika wracała do domu pełna obaw. Szybko okazało się, że były one uzasadnione. To chyba dla pani. A co to jest? Nie mam pojęcia. Jakiś pan mi to kazał przekazać. Jaki pan? Ja nic nie wiem, proszę. Od razu rozpoznałam pismo męża. Serce podeszło mi do gardła. Dlaczego uciekł? Po co chciał się ze mną spotkać? Nie chciałam problemów z prawem. Nie wiedziałam, czy dzwonić na policję, czy spotkać się z nim. Angelika zdecydowała się nie zawiadamiać policji. Chciała sprawdzić zamiary męża. Udała się na sekretne spotkanie z Jackiem w przymierzalni sklepu odzieżowego. Jesteś. Czego chcesz? Ja widzę, że się nie stęskniłaś. A czego się spodziewałeś? Że ci się rzucę w ramiona? Po tym, jak użyłeś Marysi do swoich biznesów? Te narkotyki to nie tak, jak myślisz. Czy ty mnie masz za idiotkę? Ciszej, Angela. Nigdy nie skrzywdziłbym Marysi. I dlatego nasyłasz na nią swoich koleżków. Ale ja o niczym nie wiedziałem, przysięgam. Akurat wykorzystałeś własne dziecko. Nigdy bym tego nie zrobił, kocham was. Ty nigdy nie dorośniesz. Ty zawsze będziesz gówniarzem. Jeszcze ta ucieczka. Brawo. Musiałem cię zobaczyć. Tylko dlatego się urwałem. Byłeś, co ty możesz, Marysia, ona ci jeszcze ufa. Ja już nie. Poczekaj. Odczep się. Nie kontaktuj się ze mną w żaden sposób. To jest koniec. Jesteście w niebezpieczeństwie. Ty i Marysia. Wdepnąłem w gówno. Jestem w układzie i łatwo się z tego nie wyplączę, bo mnie zabiją. Ciebie i Marysię też. Kłamiesz. Chcesz mnie przestraszyć. Proszę cię, nie kabluj gliną, bo to będzie koniec. Myślałam, że już nie mogło być gorzej, jednak po tym, co powiedział Jacek, zaczęłam się bać o własne życie i o córkę. Słyszałam, że poszedłeś na współpracę. Jakbym kablował, już byłoby po mnie. Ciebie i Marysię też by drowali. Aż tak jesteś dla nich ważny? Za dużo wiem. Nie zadawaj więcej pytań, po prostu rób tak, jak mówię. A ty co? Co planujesz? Wracam za murem. Tak po prostu? A co mogło mi zrobić? Najwyżej dołożył mi kilka miesięcy wyroku. Musiałem cię ostrzec. Wielkie dzięki. Proszę cię, Angela, nie podskakuj sypkiemu, robię i ludziom z miasta. I nie gniewaj się na mnie. Jak tam? Zakupy w Fashion Club się udały? Jakoś nic mi nie spasowało. I co, Jacek się nie pojawił? Oczywiście, że się pojawił. Kazał ci przekazać, że czuje się świetnie, że u niego wszystko w porządku i że przesyła ci serdeczne pozdrowienia. Dziewczyna nie widzi, że chce ci pomóc. Powiem szczerze, nie ufam ci. Cała się trzęsłam, że ktoś mnie zobaczy, jak gadam z gliną. Jeśli Jacek mówił prawdę, to mogli mnie obserwować. Zresztą nawet ten glina też mógł być w układzie i mnie sprawdzać. Na drugi dzień Angelika stara się zachować spokój i normalnie pracować, ale ta udawana poza wiele ją kosztuje. Robisz kawę? Zrobisz mi też? No, dzięki.
A to co za wzorek? Pęknięty jesz? Jak umiesz lepiej, to sobie sam zrób. No, żartowałem, no co? Haha. Hej, Puszczaj. a co się dzieje? No nic, wkurzasz mnie. Jak umiesz lepiej, to sobie sam zrób. No przecież widzę, że to nie o kawę chodzi. Nie mam ci nic do powiedzenia. Co znowu? Ten gliniarz uczepił się mnie jak rzep psiego ogona. Mówił jedno, Jacek mówił co innego, a ja nie miałam zamiaru ryzykować i narażać się gangsterce. Jacek jest znowu w więzieniu. Sam wrócił. I co? Przyjechałeś, żeby mi o tym powiedzieć? Musieliście się wczoraj widzieć. Czyżby? Jacek był w Fashion Club. Nagrały go kamery sklepowe. A ty przyszłaś chwilę po nim. Czyli co, śledzisz mnie, tak? W co ty grasz? W nic nie gram. Chcę mieć święty spokój. Od ciebie i od Jacka też. Żegnam. Ale daj spokój, i tak zaraz znowu się zobaczymy. Nie sądzę. Sama do mnie przyjdziesz, jak cię przycisną. Zresztą wisisz mi zeznania. I chyba najwyższa pora, żebyś zrozumiała, że jesteś ode mnie zależna. Coraz bardziej się pogrążałam. Teraz nie tylko miałam na karku gangsterów, ale jeszcze glinę. To była jakaś masakra. A i tam jeszcze były 3 cyfrówki, takie małe. To je też znajdź, dobra? Dzień dobry. Dzień dobry. Czuję zapach kawy. A to z mojego ekspresu? Nie, to z naszego. A, to przepraszam, bo ja przyszedłem po odbiór mojego ekspresu. Chcę spłacić pożyczkę. Proszę, moja umowa. A, to pan. Ale tutaj termin umowy już upłynął. My dzwoniliśmy, ale nikt nie odbierał. Byłem w szpitalu. Miałem zawał. W tym wieku? Chyba sobie na to zapracowałem. No, to przykro mi. Szkoda, że nikt z rodziny nie zadzwonił. Nikt nie miał do tego głowy, naprawdę. No to teraz mamy problem. Ale to przecież tylko kilka dni zwłoki. Ja wiem, że w umowie jest, że ekspres przechodzi na własność Lombardu, ale zrozumcie mnie. Ja rozumiem, ale my już przyjęliśmy zaliczkę na ten ekspres. To co ja mam teraz zrobić? Rozpuszczalną podawać w kawiarni? No, musi pan kupić nowy ekspres. Nie stać mnie. No, a my nie możemy wycofać się z umowy z klientką. Przecież to wyjątkowa sytuacja. Mogę zapłacić trochę więcej. No, nie poradzę. Jedyne, co mogę zrobić, to skontaktować pana z tą klientką. Może wy się dogadacie. Koniecznie. Klienci często chcą, żeby dla nich zrobić jakiś wyjątek. Staramy się iść ludziom na rękę, ale nie da się wszystkich zadowolić. Dałam facetowi numer do tej babeczki, co chciała kupić ekspres i niech się dogadują sami. Poprzedni właściciel ekspresu do kawy postanowił powalczyć o odzyskanie swojego sprzętu. Dzień dobry. To ja dzwoniłem w sprawie tego ekspresu. Grzegorz Bilski. A, dzień dobry. Żony nie ma. Wyszła z domu, bez telefonu, gapa. A o co chodzi w ogóle z tym ekspresem? No, musiałem go zostawić w Lombardzie i nie zdążyłem odebrać w terminie. A pana żona dała na niego zaliczkę i teraz ja nie mogę go wykupić. A, rozumiem. Zapraszam do środka, niech pan siada. Dziękuję. Zaliczkę, mówi pan. Tak. Trochę się pospieszyła. No, ja ją rozumiem. To jest dobry ekspres. W takiej cenie trudno byłoby znaleźć. Ale ja tak naprawdę miałem problem. Zawał, wie pan. Tak, a ile było tej zaliczki? Na 200 zł. To nie widzę problemu. Pan nam odda zaliczkę, a my panu ekspres. Naprawdę? No oczywiście, żona chce kupić ekspres, a kawiarni jeszcze nie ma. Od końca zaczęła. Wykorzystuję okazję. Nie, głupio robi, mówię panu. No, ale i tak będziemy musieli tak formalnie wycofać tą zaliczkę z Lombardu, żeby nie było problemu. Oczywiście, wycofamy. Jutro będzie po wszystkim. Wielkie dzięki. O, dzień dobry, pani Grażynko. Dzień dobry. Mój mąż był, prawda? No nie da się ukryć, był. Krasnala zostawił. Czyli to był pani Krasnal? Jakby mój, to pół biedy. On był kradziony. Co za wstyd. No, pan Ziotek mówił, że go wygrał w jakimś zakładzie. Tam jego historie.
Podprowadził go z ogródka sąsiadów, tego krasnala. Sąsiadka wszystko widziała. Wstyd jak diabli. I co, pewnie chce go pani wykupić? Muszę go oddać, zanim rozniesie się po całym osiedlu. No i mam nadzieję, że nie wydaliście więcej na niego niezwykle. 20 złotych. Dobra. Dobra, to idę. Ojej. Ja tego tutaj włożę. Trzeba to jakoś zamaskować. Dobrze, że wzięłam taką torbę. Pani Angeliko, pani mi pomoże. Już idę, już. Dobra. Głową nie wejdzie. Wejdzie głową? Dawaj pani tego krasnala. Nie chciałam opowiadać Grażynie wersji Ziutka, bo kto wie, ile było w niej prawdy. Może było coś na rzeczy z tą sąsiadką i jej biustonoszem? Lepiej było nie wnikać. Niech się sami dogadują. Wizyta właściciela ekspresu wytrąciła Eryka z równowagi. Mężczyzna czekał na Malwinę w ponurym nastroju. Przestań zgrywać niewiniątko. Był tutaj twój kochaś. Co ty gadasz? A co, za bardzo ci pobłażałem. Dłużej tak nie będzie. Chyba zwariowałam. Zwariowałem? Chcesz otworzyć z nim interes za moimi plecami? A? Co ty bredzisz? Pójdziesz do Lombardu, wycofasz tę zaliczkę i koniec pieprzenia o tej kawiarni, rozumiesz? Puść mnie. Natychmiast idziesz do Lombardu, wycofasz tę zaliczkę. Nigdzie nie pójdę. Nie jestem twoją własnością. Jesteś moją żoną! Rozumiesz? Twoje miejsce jest przy mnie! Jeśli jeszcze raz coś będziesz kombinowała za moimi plecami, to popamiętasz. O, dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No jak dogadaliście się państwo z poprzednim właścicielem ekspresu? No my właśnie w tej sprawie. Ja przepraszam, że ja dałam pani numer. Po prostu pomyślałam, że to będzie z korzyścią dla wszystkich. I tak właśnie jest. No ale co? Rezygnuje pani z kawiarni? Nie, kupimy nowy ekspres. Prawda, kochanie? Czyli jednak dał się pan przekonać, że kawiarnia to dobry pomysł. Wie pani, swoje zdanie to ja mogę mieć, ale żonę będę wspierał. To może załatwimy sprawę tej zaliczki. Dobrze, ale ja muszę mieć pewność, że dogadaliście się z poprzednim właścicielem. To niech pan do niego zadzwoni. Wszystko w porządku? Tak. Spieszymy się, prawda, kochanie? Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Ty widziałeś jej twarz? A co, chodzi ci o te ciemne okulary? No wczoraj wyglądała zupełnie inaczej. Myślisz, że on bije? Tak myślę. Nic nie było w porządku, ale co mieliśmy zrobić? Facet wyraźnie kierował żoną, a ona była cicha i zgaszona. Zupełnie inna niż poprzedniego dnia. Nie podobało mi się to. Uszanowanie, Dzień dobry, panie Ziutko. no chciałem wykupić mój zastaw. Krasnala? Mam na niego klienta. No ale żona już go odebrała. O, w mordę, no. Jak to odebrała? No normalnie, jak zawsze. Tylko że teraz nie ma jak zawsze. Teraz prowadzę interesy. Ukradł go pan komuś z ogródka. Nie ukradłem. Żona powiedziała, że ktoś podobno pana widział. To nie była kradzież. Miałem zlecenie na tego kurdupla. Co takiego? Oj, inżynier z drugiej klatki normalnie nienawidzi tych krasnali. A że jego okna akurat wychodzą na ogródek z tymi krasnalami, no to jemu powiedziałem, za 5 dyszek jego zlikwiduję. Leon zawodowiec z pana. To dla dobra publicznego i uczciwości, żeby nie szpycił. No i dla zarobku. Miałem jego wyrzucić do rzeki, no ale szkoda było, no, żeby taki dobry krasnal się marnował. I teraz
teraz pan ma kłopot? To przez Grażynkę, no. Niepotrzebnie się wtrąca tam, gdzie nie trzeba, no. Chyba będę musiał drugi raz tego krasnala zwędzić. No to może niech pan go zostawi w spokoju. Nie da rady. Mam klienta. A inżynier mnie będzie rozliczał w ogóle z tych 5 dyszek. No to co, znowu będzie kradzież? Nie ma mowy. To będzie zaginięcie. Ziutek wziął się za biznesy. Co jeden, to lepszy. Pokręcony jak on sam. Nie wiem już, co lepsze. Czy jak pije, czy jak kombinuje. Co to jest? Zabawka. Nie. To jest pieprzona zabawka na pieprzonej podłodze. A zabawki powinny być w pudełku. Po to je kupiłem. Kiedy wracam do domu, zabawki mają być w pudełku, Piotruś ma być umyty i przebrany w czyste ubrania czekać na tatę. I może chociaż raz zrobiłabyś obiad na czas. A skąd ja mam wiedzieć, o której ty wrócisz? Nie dyskutuj, słuchaj i ucz się! Piotruś ma być położony spać o 9, a potem masz mieć czas dla mnie, rozumiesz? Rozumiesz? No to gdzie jest ten obiad? Za pół godziny będzie. Malwina, to nie są żarty. Od jutra będą kary. Ostatni raz taka sytuacja. Pracownicy Lombardu powiadomili właściciela ekspresu do kawy, że rezerwacja została z niego zdjęta i można go odebrać. Bardzo dziękuję za pomoc. A sam nie mogę jeszcze dźwigać. No aż szkoda się rozstawać z tym ekspresem. Taką dobrą kawę mieliśmy, nie Mariusz? No, Zapraszam na dobrą kawę do mnie. Dla was kawa za pół ceny na hasło Lombard. O, a to jest właśnie pani Malwina od ekspresu. A to jest stary, nowy właściciel, bo wy się chyba w końcu nie poznaliście, prawda? Nie. Ale się chyba pani nie rozmyśliła. Nie, ale ja w innej sprawie. A pan Grzegorz ma sieć kawiarni. Jakby co, to moglibyście nawiązać współpracę? Raczej nie. Ja też nie lubię spółek, ale miło było poznać. Bardzo dziękuję jeszcze raz za ekspres. Proszę bardzo. No to w takim razie zapraszam do środka. Do widzenia! Kiedy ją zobaczyłam, już nie miałam wątpliwości. To nie była jej decyzja, żeby zrezygnować z ekspresu. Wyglądała tak smutno, że było mi jej szkoda. Mogła pani chociaż wziąć wizytówkę. To jest bardzo sympatyczny gość. Kto wie? Ja nie chcę o tym teraz rozmawiać. Spieszę się. No ale jak wczoraj rozmawiałyśmy, to była pani taka radosna. Nie powinna pani rezygnować. Ani z ekspresu, ani z kawiarni. Ale to jest bardziej skomplikowane. Ale jak to się stało? Mąż panią przekonał? Nie. Nie przekonał mnie. Ale zmieńmy temat. Chciałabym to sprzedać. Mariusz? Tego się nie spodziewałam. Co ona planowała? Skorzystałam z tego, że Mariusz potrzebował trochę czasu, żeby wycenić biżuterię i zaprosiłam klientkę na zaplecze. Za tą biżuterię to będzie jakieś 3000, prawda? Czemu pani to sprzedaje? A mąż się nie obrazi? Ta biżuteria to pewnie od niego. Mąż się nie dowie. Jakby dzwonił albo coś, to proszę pod żadnym pozorem mu nie mówić, że tutaj byłam. To mąż. Pośliznęłam się. A co to panią obchodzi? Moją koleżankę ze szkoły facet lał. Ona nic nie mówiła. Ja się nie chciałam wtrącać, ogólnie nikt się nie chciał wtrącać. Aż pewnego dnia mąż uderzył ją za mocno. Miała krwotok.
i do tej pory jest sparaliżowana. I po co mi to pani opowiada? Bo ja sobie wtedy obiecałam, że ja już zawsze będę się wtrącać. I ja pani tak nie zostawię. W Lombardzie często widzę łzy i ludzkie problemy. Ale tej kobiety było mi szczególnie szkoda. Wszyscy myśleli, że jej mąż był ideałem, a prawda była całkiem inna. Chciałam jej pomóc. I po co pani udaje, że wszystko jest w porządku? Przecież to tylko ułatwia mu sprawę. Bo on taki nie był. Nigdy. Do momentu, aż zaszłam w ciążę i... Ja nie wiem, co się z nim dzieje. Oni zawsze tacy są na początku. A potem stopniowo pokazują, co potrafią. To co ja mam robić? Nie mam pracy. Nie mam pieniędzy. Ja nie mam dokąd uciec. Nie byłam zaskoczona. Od przyjścia tej kobiety z mężem czułam, że coś nie gra. Trzeba jej było koniecznie pomóc. Dzwonię na policję. Nie. To go tylko wkurzę i będzie jeszcze gorzej. Ja naprawdę nie mam dokąd iść. Po Ale prostu. pani nie może do niego wrócić. Jezus Maria, jak jest późno, ja muszę odebrać Piotrusia i jeszcze posprzątać, wie pani? A jak nie, to co? A jak pani myśli? Pani nie może tam wrócić. Niech pani jedzie do rodziców, do przyjaciół. Nie wiem. Może do cioci. Ale najpierw muszę pojechać po syna, bo bez niego się nie ruszę. Najlepiej, jakby pani już dzisiaj nie wracała do domu. Niech pani zanocuje w hotelu, dostanie pani pieniądze za biżuterię. To na początek wystarczy. Ale ja muszę wrócić. A jutro, jak on wyjdzie do pracy, to spakuję walizki i pojadę do cioci. Ale jutro może być za późno. Jak jest późno, on się zdenerwuje, jak ja się spóźnię. Dobrze, że trochę przycisnęłam tę kobietę. Miałam nadzieję, że była wystarczająco silna, żeby uciec od męża tyrana. Niestety mąż Malwiny czeka na nią przed Lombardem. Dręczony zazdrością śledził żonę. Co tu robisz? Miałaś odebrać dziecko w przedszkola. Ja nic, ja tylko Masz zapomniałam. mnie za idiotę? Myślisz, że nie wiem, że wzięłaś biżuterię? Wtechnij do domu! Do domu! Ej, co tutaj się dzieje? Nie twoja sprawa, spadaj. Puść mnie! Do domu! Zostaw. A? Co jeszcze? O! Chciałam zgłosić napad. Lombard na cichej. Wszystkich was Nie! Do domu! Mariusz? Facet mnie zaskoczył. Umiał się bić. To był zawodowiec. Bardzo dobrze wytrenowany i bardzo niebezpieczny. No zaskoczył mnie dupek. To musi być jakiś były karateka albo komandos. Nie łam się, byłeś bardzo dzielny. Dzień dobry. Dzień dobry. Posterunkowy Maciej Sikorski, starszy posterunkowy Ryszard Patorski. Dostaliśmy zgłoszenie o napaści. Co się stało? Mnie nic. Gorzej, że facet bije kobietę i wyprowadził ją stąd siłą. On może jej coś zrobić, musicie tam jechać. Szarpał ją na naszych oczach. Miała ślady pobicia na twarzy. Próbowała to ukryć, ale... Dobrze, macie może ich adres? Wiecie, dokąd mogli pójść? Mamy chyba jej namiary. Tylko musicie uważać. Facet jest niebezpieczny. Bije się jak zawodowiec. Zgadza się. 09 do 00. Okazało się, że facet jest czynnym wojskowym. Komandosem po misjach. Przenieśli go do pracy biurowej na wniosek psychologa z powodu nadmiernej agresji. Tak jak mówiłem, to ta brama, drugie piętro, mieszkanie numer 28. Kto jeszcze jest w domu? Żona Malwina, może być syn, 5 lat. Co jeszcze wiemy? Facet to były specjals. Był kilka razy w Afganie, ale puściłem mu nerwy i rzucili go za biurko. PTSD? Stres bojowy. Leczył się psychiatrycznie. Ma broń? Tak, ma. Gotowi? Szykujemy się.
Masz ode mnie odejść? Nie. Kłamiesz! Puść mnie, to boli! Zamknij się! Zostaw tą broń, zostaw! Wszystko zepsułaś! Zmarnowałaś mi życie! Zabiję cię! Mamy dziecko, mamy... Proszę cię, dziecko. Policja! Ziemię, na ziemię! Zero, potrzebujemy lekarza na adres. Szybko. Kilkanaście dni po dramatycznych wydarzeniach Malwina znalazła wreszcie siłę, by pojawić się z powrotem w Lombardzie. O, dzień dobry, Dzień to dobry. pani. Słyszeliśmy, co się stało. Przyszłam podziękować. Ale nie ma za co. Ale jest. Gdyby nie pani, gdybyśmy wtedy nie porozmawiały, to ja nie wiem, skąd ja bym wzięła siłę, żeby to wszystko przejść. Ale nic pani nie zrobił? Nie. Zawahał się. Jak się pani trzyma? Dobrze. Już dobrze. A mąż? W szpitalu postrzelili go, ale wyjdzie z tego. No mam nadzieję, że wyjdzie od razu za kraty. Tak. Niestety. Niestety? Pani go jeszcze żałuje? Bo to wszystko przez misję. On był w Iraku, w Afganistanie i to go zniszczyło. A potem, jak dostał negatywną opinię od psychologa i przenieśli go do pracy biurowej, to kompletnie się załamał. Sorry, ale nie może go pani usprawiedliwiać. Ale on nie zawsze był taki. Ja mu naprawdę dużo zawdzięczam. Ja nie wiem, co teraz będzie bez niego. Poradzi sobie pani. Ja wiem, że to jest trudne, ale da się tak żyć. Ja nie wiem, za co się zabrać. Jak to za co? Za otwieranie kawiarni. Myśli pani? Na pewno. Dziękuję. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie. A w następnym odcinku matka zastawia komputer syna, by zdobyć pieniądze na życie. Ile mogłabym za niego dostać? No, to dobry komputer jest. 3000 mogę dać. Żona Ziutka jest zadowolona z usług konkurencyjnego Lombardu. Pogadali i zgodzili się dać 20 zł bez prowizji. Wtedy ranie są. Lombard zaczyna przynosić straty. Mamy utarg mniejszy o kilka tysięcy, a ty siedzisz na dupie i nic nie robisz? Tyle, co usiadłem, no. Korynt grozi Kazimierzowi. Powiedziałem wyjazd, bo za chwilę nie ręczy za siebie, okej? Ja tylko przyszedłem powiedzieć, że ostrzegałem, tak?